Witam na kanale TLK24. Dziś zaprezentuję przystawkę z Android TV. To jest firmy Nokia, model 8000. Dostałem sporo komentarzy, czy tą przystawkę pojawi się na moim kanale. Jak widzicie, mam ją dla Was. Zaraz zobaczymy zawartość opakowania. Następnie przetestujemy przy telewizorze, jak się sprawuje, czy to warto ją polecić, czy nie. Bo naprawdę dostałem sporo komentarzy, jeśli chodzi o ten model. Następnie też chciałem podziękować wszystkim za subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Dziękuję, że jest nas coraz więcej. Nie przedłużając, sprawdzimy zawartość opakowania, następnie podłączymy przystawkę do telewizora i sprawdzimy wszystkie funkcje, jak działa HBO czy inne aplikacje VOD oraz jak się ogólnie sprawuje ten model. Za chwilę pokażę zawartość opakowania. Najbardziej mnie interesuje pilot, bo wygląda jak od telewizora, nie jak od Android TV. Z boku mamy wypisane, że bez problemu współpracuje z aplikacjami jak Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN oraz też współpracuje z Apple TV. Oczywiście mamy dostęp do sklepu Google Play. Z tyłu nie widzę nic ciekawego. Z drugiego boku mamy wypisane, że posiada Wi-Fi w standardzie AC, czyli to się nazywa teraz Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, wejście Ethernet, HDMI, USB 3.0, wyjście czy wejście AV, wyjście dźwięku optyczne, USB typu C oraz w opakowaniu jest pilot, adapter, baterie oraz sam box. Dobrze, przetniemy plomby, otworzymy opakowanie, zobaczymy, co jest w samym opakowaniu. Po otwarciu opakowania od razu mamy naszego boxa. Na dole możemy zauważyć, że jest gumowa nóżka oraz przycisk resetu. Dzięki tej gumowej nóżce widzimy, że będzie stabilnie stał. Z boku mamy wejście USB 3.0. Z tyłu mamy wejście zasilające, wejście LAN, wyjście HDMI, wyjście AV, wyjście dźwięku optyczne oraz wejście USB typu C. Czyli o tyle jest fajnie, że ma USB 3.0 oraz USB typu C, które jest coraz bardziej popularne. Z przodu prawdopodobnie jest jakaś potrzebna, w tej chwili pod tą folią jeszcze tego nie widzę, później zobaczymy. Na górze jest logo Nokia. Jeśli chodzi o dalszą zawartość opakowania, jest zasilacz. Tu mamy 12 V na 1 A, czyli maksymalnie 12 W. Baterie, pilot, akurat widzimy, że nie ma tutaj przewodu HDMI. Powiem Wam, że ten pilot jest dość ciężki, chyba cięższy niż mój pilot od telewizora. Przyciski mamy gumowane, dość ciche. Jak widzimy, na górze mamy część numeryczną. Później mamy przewijanie, głośniej, ciszej, do asystenta Google, domek oraz skróty do najciekawszych aplikacji. Oraz taka gwiazdka, to pewnie będziemy mogli zrobić sobie jakieś ulubioną aplikację. Zaraz to sprawdzimy, czy to możemy do ten guzik kogoś przypisać. Dobrze, nie będziemy przedłużali. Jeszcze jest oczywiście instrukcja obsługi. Nie będziemy przedłużali, zaraz podłączę ten box, bo mnie ciekawi, jak ten pilot działa, współpracuje z telewizorem i zobaczmy parametry boxa, bo nie ma nigdzie napisanego, ile posiada pamięci RAM, jaki procesor posiada. To bierzemy się za dalszą część testu. Podłączyłem Nokia już do telewizora, teraz trzeba sparować pilota. Przytrzymujemy dwa przyciski, czyli domek oraz przycisk cofania. Udało nam się sparować pilota z naszym boxem. Standardowo wybieramy język polski. Możecie sobie wybrać też inny język, jak wolicie. Akurat mamy połączenie przez przewód Ethernet, też możemy połączyć go po Wi-Fi, ale ja akurat wolę wszystkie urządzenia łączyć po przewodzie Ethernet. Jeśli mam taką możliwość, to połączyłem go z internetem po przewodzie Ethernet. Następnie musimy się zalogować.
do naszego konta w Google. Po wpisaniu maila oraz hasła, bo jeszcze potwierdzamy w telefonie, bo to jest weryfikacja dwuetapowa. Zaraz zobaczymy, czy będzie pobierał jakieś aktualizacje nasz box. Jeszcze trzeba warunki zaakceptować. Mamy informację, że możemy korzystać z asystenta. Możemy wszystko sobie klikać, że chcemy lub nie. Nasz będzie się nazywał Android Box. Zainstaluję aplikacje, z których najczęściej korzystam, czyli HBO Max, Viaplay i kolejnych. Pilot skanuje, jakie mamy marki telewizor. Jak widzicie, bez problemu znalazł. Potwierdzamy Panasonic. Sprawdzimy, czy możemy wszystko jednym pilotem wyłączyć. Jak zauważyliście, i telewizor oraz dekoder się wyłączył. Następnie uruchomimy. Potwierdzimy, że działa. Teraz sprawdzamy, czy działa głośniej, ciszej. Akurat ja mam wyłączony głos w telewizorze, bo idzie przez soundbar, ale dioda na soundbarze, jak możecie zauważyć, albo i nie, miga, czyli potwierdzamy, że działa. W tej chwili Android Box będzie nam się pobierał aktualizację. Zaraz do Was wrócę. Sprawdzimy najpierw, jakie ma parametry, bo to mi najbardziej ciekawe, bo na opakowaniu nie było nic napisane. Jaki jest Android, ile ma pamięci RAM oraz pamięci wbudowanej oraz jaki posiada procesor. Mam już zainstalowane aplikacje w boxie Nokia. Sprawdzimy za chwilkę jego parametry. Zanim pokażę parametry, powiedz kawał. Spotyka się dwóch malców przed przedszkolem. Jeden mówi, wiesz, że mój tata pływa w marynarce, a mój w kąpielówkach. Skorzystam teraz z aplikacji AIDA. Sprawdzimy parametry boxa Nokia. Jak możemy wyczytać, ma 2 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o procesor, to jest Cortex A55 4-rdzeniowy, taktowanie 1908 MHz. Bardzo wydajny procesor. Za wyświetlanie odpowiada procesor Mali G31. Też dość często spotykany w Android TV czy w boxach Google TV. A tu mamy, jeśli chodzi o Androida, wersję 10. Jeśli chodzi o główne menu, standardowe jak w wszystkich Android TV, czyli mamy główną belkę, na której mamy ulubione aplikacje. Możemy te aplikacje przesuwać, usuwać z tej belki. Na przykład tu usuniemy z ulubionych i tak samo możemy dodawać na tą belkę aplikacje, z której będziemy chcieli korzystać częściej. Poniżej głównej belki mamy polecane filmy czy seriale, jeśli chodzi o to, mamy w tej chwili aplikację UPC TV Go, co w tej chwili warto obejrzeć, lub z HBO Max, Disney+, to wszystko, co mamy powgrywane, jeśli chodzi o aplikację VOD. Mamy różne tak zwane polecajki. To, co mnie najbardziej interesuje w tej chwili, to jest, czy dany Android posiada funkcję HDR, czy ta funkcja jest akurat w automacie, czy po prostu może być, trzeba ją uruchamiać, kiedy chcemy korzystać z funkcji HDR lub nie. Wejdziemy do zakładki ekran, mamy HDR i jak tu możemy zobaczyć, jest funkcja HDR Auto. Od razu nam się rozdzielczość zmieniła w telewizorze. Mam w tej chwili 4K na 60 Hz, dźwięk Dolby Digital Plus. Możemy zmienić rozdzielczość ręcznie. Jeśli chodzi o kolory, tak samo możemy pozmieniać. A wyłączę HDR, zobaczymy, czy coś się zmieni w funkcjach. Jak tu widzimy, jak wyłączymy HDR, to musi automatycznie dekoder nam się resetuje.
Dekoder nam się już zresetował. Sprawdzimy, czy tam coś się zmieniło w ustawieniach wyświetlania. Ekran wyłączony. Jeśli chodzi o kolory, nam się tutaj nic nowego nie dodało. Czyli z powrotem włączymy funkcję HDR. Znowu nam się box resetuje. Uruchomimy w automacie, żeby sprawdzić, czy przy danym filmie się samo uruchamia, czy wyłącza. Tak jak powinno być, że HDR się włącza przy tych filmach co trzeba. Ponieważ niektórzy narzekają, że jeśli jest funkcja HDR na cały czas włączona w niektórych filmach, to kolory są nie takie, jak powinny być. To zaraz sprawdzimy, czy ta funkcja automat działa. Pojawia się dźwięk jak w telefonach firmy Nokia. Za chwilkę się uruchomi nasz dekoder po raz kolejny. Mamy teraz już HDR włączony oraz funkcję auto. Zaraz sprawdzimy w różnych aplikacjach, czy ta funkcja się uruchamia automatycznie. Teraz pokażę w ustawieniach dwie funkcje, które się według mnie mogą przydać, czyli ulubiona aplikacja to jest na pilocie taka gwiazdeczka. Możemy tutaj przypisać pod ten przycisk dowolną aplikację, którą będziemy uruchamiali ze skrótu. Ja dodam akurat HBO Max. Druga funkcja, która się może przydać, to jest zarządzanie pilotem. Jeśli zmienimy telewizor, przy pierwszym uruchamianiu, jak widzicie, wybrało mi Panasonica. Możemy w każdej chwili dodać kolejny telewizor, jak zmienimy Android TV pod inny telewizor. Jeszcze sprawdzimy ostatnią rzecz w systemie, czyli w systemie informacja, przepraszam bardzo. Czy posiada certyfikat Netflixa? Jak tu możecie wyczytać? Posiada certyfikat Netflixa, czyli aplikacje wszystkie będą się otwierały w 4K. Dobrze, teraz sprawdzimy, czy działa HDR w automacie. Zaczniemy może od tego przycisku ulubionego, czyli w HBO Max. Wybierzemy film Pierwszy z brzegu. Sprawdzimy, czy działa on w 4K HDR. W lewym górnym rogu powinna się zmienić nam informacja. I jak możecie wyczytać, w lewym górnym rogu się pojawiło, że jest 4K HDR Dolby Digital. Przejdziemy do aplikacji Amazon Prime Video. Ostatnio też właśnie dostałem zapytanie pod jednym filmików, czy dany box wspiera HDR, jeśli chodzi o aplikację Amazon Prime. Tu mam jakieś UHD HDR, czyli 4K. Zobaczymy, czy też będzie ten film wspierał tą format. Tak samo w lewym górnym rogu pojawiło się nam, że jest 4K HDR. Jak wychodzimy, to nam zmienia się automatycznie na 4K bez HDR. Następnie sprawdzimy to, co często mnie pytacie, czy dany box wspiera pliki AV1. Zobaczymy może przy okazji aplikacji Kodyt. Mam podłączonego pendrive'a z wybranymi różnymi testowymi akurat plikami. Pendrive. Tu jest akurat, jak założyliście, AV1 4K. Coś się nie chce uruchomić. Uruchomiło się, ale jak widzicie, strasznie klatkuje, czy jakby ten dekoder ma problem z funkcją w plikach AV1. Jak możecie teraz zobaczyć na podglądzie, to jest akurat też ten sam plik, tylko na innym boksie i bardzo ładnie się wczytuje. Nie ma żadnego takiego, jak tutaj możecie zobaczyć, stop klatkowania. Sprawdzimy jeszcze plik 4K z kodekiem VP9, czy tak samo będzie źle działał. A tu, jak możecie zobaczyć, bardzo ładnie wczytuje się. Nie ma żadnego stop klatkowania. Cyfry zmieniają się 50, 49 bardzo czytelnie. Przy okazji sprawdzimy, czy na YouTubie działa plik AV1, bo YouTube oczywiście
ma filmiki z kodekiem AV1, a jak AV1 nie działa, wtedy zmienia na inny kodek. Tu sobie wczytamy, żeby był ten sam filmik na wszystkich dekoderach ten sam. To jest akurat ten filmik. Zobaczymy, czy go wczyta. Jest 4K HDR, ale zobaczymy, z jakim on jest kodekiem. Nie przejmujcie się, to takie na początku stop klatki, to jest normalne. To jest akurat w tym filmie. Wejdziemy w informacje dla nerdów. Jaki jest kodek. Tu rozdzielczość z ręki na maksymalną ustawimy. Żeby sprawdzić, czy nie będzie żadnego stop klatkowania. I jak tutaj widzicie, też nie jest plik AV1, jest plik w kodek VP9, czyli ten box Nokia akurat nie współpracuje z kodekami AV1. Następnie sprawdzimy, czy możemy podłączyć do tego boxa pada od PlayStation i sprawdzimy, czy działają różne gry. Mam jedną standardową grę na wszystkich boxach. Najpierw spróbujemy go sparować z padem od PlayStation. Mam nadzieję, że mu się go uda. Z innymi padami nie miałem takiego problemu. Z innymi boxami nie miałem takiego problemu, żeby parować. Mam nadzieję, że z boxem Nokii tak samo nie będę miał. Wchodzimy. Dodaj, szukaj parowania. Klikam na padzie od PlayStation, żeby się sparowały. Widzimy, że tam coś znajduje. Niech się sparują. Widzimy, że się sparowały. Myszka już działa. Uruchomimy grę. Za chwilkę jeszcze sprawdzimy jedną rzecz, którą mnie dosyć często pytacie, czy dany box po wyłączeniu się naprawdę wyłącza, czy po prostu znika tylko dioda na boxie, a pobiera dalej tyle samo prądu. Dzięki ostatnio dostałem akurat takiej, powiedzmy, zabawkę, co mogę testować, ile dane urządzenie pobiera prądu. Zaraz sprawdzimy to na wyświetlaczu, ile w danej chwili pobiera dany box czy dane urządzenie prądu. Sprawdzimy, czy w trybie standby oraz podczas użytkowania tyle samo prądu pobiera dany box. Jak możecie zauważyć, nie ma żadnego lagowania, jeśli chodzi o grę, czyli tu się sprawuje ten box bardzo dobrze. Jak na razie widzę tą jedną wadę, to jest to, że brakuje tego kodeka AV1, żeby działał na tym boxie. Zacznę sprawdzać tego pilota, czy działają przyciski numeryczne, jeśli chodzi o aplikację. Akurat tu będziemy testowali na aplikacji UPC Go. Wyjdziemy z gry. UPC TV Go, przepraszam bardzo. Zobaczymy, czy działa pilot, jeśli chodzi o numeryczne, czy możemy zmieniać kanały po numerkach, a nie góra-dół tylko. Ciekawe, jak ta długa aplikacja będzie jeszcze działała, bo wiadomo, że Play przyjął firmę UPC, powoli wyłącza ich różne funkcje, tak jak było UPC MiFi, czy jakieś tam inne aplikacje. Przełączymy na kanał 96, sprawdzimy, czy działa. Możemy zmieniać góra-dół. Akurat mamy CBeebies. Zmienimy numerycznie, powiedzmy 23 wpiszemy, zawsze się pojawi. TVP seriale 11. Czyli możemy też numerycznie zmieniać przyciskami, jeśli chodzi o pilota czy aplikację, akurat to UPC Go. Ten pilot troszeczkę ciężki, zaraz go odważyć z ciekawości, ile on waży w porównaniu do pilota oryginalnego od Panasonica, bo ten pilot oprócz tego, że ma dużo funkcji, jest strasznie ciężki, to tak jak w tej chwili z Wami rozmawiam troszeczkę, trzymam go cały czas w ręku, to mi troszeczkę ten pilot ciąży. W tej chwili box, jak widzicie, jest podłączony do miernika zużycia energii elektrycznej firmy Montis. Tego urządzenia będę teraz częściej Wam pokazywał akurat przy różnych testach. W tej chwili jest podłączony box Nokia z plikiem z pendrive'a, pobiera 3,8. Zaraz wyłączę aplikację Kodi. Zobaczymy, ile będzie pobierał przy normalnym użytkowaniu.
energii. W tej chwili aplikacja Kody jest wyłączona. Jak widzicie, pobiera około 2,2-3 W. W tej chwili wyłączę dekoder. Zobaczymy, ile będzie pobierał. Jak jest dekoder w tej chwili w pełni wyłączony, praktycznie nie pobiera prądu. Może tam być po prostu 0,01, 0,5, bo wiadomo, że jak się go uruchomi, to musi mieć jakoś ten czujnik działać. W tej chwili włączyłem automatycznie, jak widzicie, wzrosła pobór prądu, czy tam ile w tej chwili wat pobiera w danej chwili nasz Nokia, czy Android Box Nokia. Dobra, przejdziemy do podsumowania tego boxa, co o nim sądzę. I też wpiszcie pod filmikiem w komentarzach, co o takim Android TV sądzicie. Za sekundę podsumuję działanie boxa Nokia z Android TV. Zaczniemy najpierw może od ważenia pilotu, bo zwykły pilot do standardowego Android TV, czy tam Google TV, waży około 50 gram. Jeśli chodzi o mój pilot od telewizora, to waży 136 gram, 7 gram, przepraszam bardzo. A jeśli chodzi o pilota od Nokii, to waży tylko 126, czyli sporo więcej niż standardowy pilot od standardowego Android TV. Troszeczkę mniej niż od telewizora Panasonic, tylko możliwe, że po prostu tu jest ułożone inaczej baterie, inaczej wyważony ten środek ciężkości. Dosłownie jak ten dekoder przez ostatnie kilka dni testowałem, to dla mnie to było po prostu niewygodne, dłużej go trzymanie, po prostu cały ten ciężar jest na dole pilota, a głównie tutaj się tymi funkcjami operuje. Dobrze, może przejdziemy do podsumowania boxa, nie o wagę pilota. Duży plus zacznijmy może od pilota. Cichy jest, gumowane przyciski i możliwość przypisania dowolnej aplikacji do ulubionego przycisku. Tu mamy akurat taką gwiazdeczkę, nie wiem czy to będzie widać w kamerze. To jest duży plus, jeśli chodzi o Nokię naszą. To jest model 8000, jest jeszcze model 8010. Niestety ja go nie mogłem znaleźć w polskich sklepach typu Allegro czy innych sklepach. Dlatego zamówiłem sobie ten model 8000, troszeczkę starszy. Dlatego może ten box nie wspiera plików AV1. Możliwe, że ten nowszy model wspiera, ale niestety nie mam możliwości przetestowania. Duża zaleta tego boxa, jeśli chodzi o Nokię, jest, że ma HDR w automacie. Nie jak większość boxów jest tylko włączenie lub wyłączenie. Tu jak mamy automat, to jak widzicie przy aplikacjach, przy filmach, które wspierają HDR, funkcja automatycznie się włącza. W innych miejscach funkcja HDR jest wyłączona. Poza tym posiada dużo wejść, czyli ma USB typu C, USB w standardzie 3.0, wyjście AV, wyjście HDMI oraz optyczne. Tu jest duża zaleta dla Nokii, za to, że mnie w pełni zadowala, jeśli chodzi o ilość wyjść, wejść, niczego mi nie brakuje. Jest to tak samo wejście LAN, czyli możemy podłączyć się nie tylko po Wi-Fi w standardzie AC, ale też kablem LAN-owskim i dzięki temu mamy streaming stabilny, nic nie zrywa. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam troszeczkę pomógł, czy wybrać akurat Android TV firmy Nokia, czy jakikolwiek inny. Piszcie w komentarzach. Trzymajcie się.